No i w końcu witam serdecznie, wybaczcie małą przerwę, już wracamy, a jeżeli seria wam się podoba, zostawcie łapkę pod filmem, a my teraz lecimy z materiałem. Materiał powstał we współpracy z Sudenem z serwisu Balmora.pl. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić granie w Metina bez dungeonów, nie sądzicie? Jest to jeden z podstawowych elementów gry, ale czy zawsze tak było? Okazuje się, że nie. Dungi mają naprawdę wiele zalet, a jedną z tych najważniejszych jest izolacja od innych graczy. Wchodząc na wyzwanie jesteśmy sami lub w założonym przez nas PT, ale możemy spokojnie we własnym zakresie przejść wyzwanie, pokonać bossa i zebrać calutki drop. Nikt nam nie zakłóca zarobku, nie ksuje i nie utrudnia rozgrywki. Na wielu prywatnych serwerach jest to jedyne zbawienie dla niedzielnych graczy, ponieważ tłok na starcie często uniemożliwia normalne granie i nawet w nocy przez pierwszych kilka dni wszystkie respy bossów i metków są konkretnie obstawione. Dziś mamy pełen luksus, ponieważ dungeony, szczególnie te na niski poziom, mają rzadko limity czasowe. Przepustki dropią dobrze na niskich mapach, a nawet możemy je kupić w item shopie. Dodatkowo jeśli wyrzuci nas dungeon, możemy spokojnie do niego wrócić i kontynuować wyzwanie. Pierwszym pełnoprawnym, ale jednocześnie niepełnosprawnym dungeonem była wieża demonów i to na niej oprzemy dzisiejsze dywagacje. Za starych dobrych czasów Metina DT było jednym z najciekawszych miejsc, z jakimi styczność mieli starzy wyjadacze. Samo dotarcie do Kowala wymagało 40 poziomu postaci, a zmierzenie się z Reaperem nie było możliwe bez postaci w PT z 75 levelem. Jednak to Kowal był najbardziej łakomym kąskiem. Jak doskonale wiemy, nie wymagał on ulepszaczy do ulepszania przedmiotów, a niektóre z nich, takie jak na przykład ogony węża z plusem lub białe perły, potrafiły być bardzo drogie i przewyższać niekiedy wartość itemu nawet po ulepszeniu. Samo DT 10 lat temu nie było dungeonem w wersji jaką znamy dzisiaj. Na parterze w DT co 10 minut respił się Metin z 50 levelem, który był kopią Metina twardości z pustyni, jednak z gorszym dropem. Jeżeli Metin został zbity, przenosiło nas dalej i tym samym rozpoczynaliśmy wyzwanie. Przenoszeni byli wszyscy, niezależnie od posiadanej grupy czy królestwa. W czasach świetności Metina, kiedy serwery były zatłoczone, powodowało to wiele problemów czy nawet konfliktów, ponieważ na 4 kanały dostępne na serwerze przypadały zaledwie 4 Metiny, co bardzo ograniczało ilość tych otwartych DT na serwerze. Szczególnie w godzinach szczytu panowały tam potężne bitwy o dominację. Na pewno każdy ze starych graczy pamięta legendarną zasadę stania pod ścianą. Jeżeli chcieliśmy na krzywy ryj bez żadnego wkładu dostać się do Kowala w celu ulepszenia przedmiotów, dzięki uprzejmości gracza wybijającego mogliśmy w takiej wyprawie uczestniczyć, jednak tylko jeżeli grzecznie, nie utrudniając mu wybijania potworów, ustawiliśmy się pod ścianą i byliśmy gotowi ułatwić mu lorowanie spota, m.in. na pieczątkach, które w tamtych czasach wymagały zarówno bardzo dobrej postaci, jak i nie lada wprawy, bo peleryny męstwa nie były aż tak mocno powszechne, tak jak serwery przyzwyczaiły nas do tego dzisiaj. O ile dzisiaj DT jest rutynowym dungeonem, najczęściej przejściowym i nie wymaga od nas zbyt wiele wkładu, niezależnie na jakim serwerze nie gramy, tak w tamtych czasach było to bardzo trudne wyzwanie, najczęściej do przejścia jedynie dla mentala z silnym ciałem, minimum na poziomie G. Przechodząc już do samej zasady działania, DT nie było dungeonem w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. O powrocie na DT po wywaleniu mogliśmy jedynie pomarzyć. Nawet chwilowe rozłączenie internetu oznaczało koniec wyprawy i konieczność rozpoczęcia jej od nowa. Cały skrypt był sekwencyjny i używał prymitywnej funkcji Jump All, która po prostu brała wszystkich na mapie i przenosiła na inną. DT nie miało wtedy limitu czasowego, jednak poszczególne piętra posiadały już własne timery, które limitowały nam czas na wykonanie konkretnego zadania. Jednak cała struktura była niesamowicie upośledzona i zdecydowanie nie była gotowa na kreatywność graczy. DT pozwalało w tamtych czasach zarobić na bardzo wiele kreatywnych sposobów. Pierwszym z nich było farmienie i sprzedawanie u handlarki złomu, który dropił na parterze. Podpunkt drugi to farmienie pamiątek po demonie bez plusa do ulepszania oraz do biologa. Podpunkt trzeci to targanie dużej ilości postaci na Kowala, aby masowo ulepszać przedmioty. Podpunkt czwarty i tutaj swego czasu jeden z najpotężniejszych, najlepszych zarobów w calutkiej grze. Zatrzymanie się na metinach morderstwa na 7. piętrze w DT, odlurowanie spota i farmienie z nich dropu nawet w nieskończoność, z czym wiązał się pewien bóg, o którym zaraz. Dropiliśmy tam książki, ulepszacze, a przede wszystkim w tamtych czasach niesamowicie dużo warte kamienie duchowe. I ostatni podpunkt, czyli 5. podpunkt, farmienie lub expienie na piętrze z kluczykami przed Reaperem. Wymagało to od nas mocnej postaci, aby móc z tego efektywnie korzystać. Jednym z najciekawszych powszechnie stosowanych w tamtych czasach błędów była winda. Jeżeli po zbiciu Metina twardości, a podczas przenoszenia na drugie piętro masowo klikaliśmy Escape na klawiaturze, to wyrzucało nas do ekranu logowania i w ten sposób trafialiśmy do windy. Ze względu na prostą strukturę skryptu DT mogliśmy poczekać, aż cała ekipa dotrze do Kowala i po zalogowaniu się byliśmy tam, gdzie reszta. Było to gigantyczne ułatwienie, ponieważ w tamtych czasach nie każdy miał komputer lub nawet internet pozwalający na uciągnięcie kilku kont bez spadku do 1 FPS-a. Dodatkowym ułatwieniem był fakt, że moby w DT są agresywne, więc trzeba było te postacie co chwilę podnosić, bo wyrzucenie do miasta kończyło się wylotem do M1 i wycieczką przez 3 mapy, mając coś około 120 speeda. Opcja TP pod DT u teleportera była dostępna dopiero po osiągnięciu 60 levela. I teraz czas na błąd związany z 7.
piętrem w DT. Wieża demonów była stworzona w taki sposób, że po kliknięciu mapki przynoszącej na 8 piętro znikały wszystkie żelazne skrzynie, ale dopóki nie kliknąłeś mapki, mogłeś te skrzynie otwierać do woli i wypadały z nich dobre mapki Zin. W ten sposób farmiło się na metkach mordu przykładowo całą stronę, czyli 45 mapek i przenosiło się dalej, kończyło DT ubiciem Reapera i na kolejnym DT mogliśmy użyć poprawnej mapki Zin już na drugim piętrze i znaleźć się od razu na piętrze z kluczykami. W ten sposób omieliśmy niemal cały dungeon. Z czasem zostało to naprawione tak, że po użyciu mapki znikały już wszystkie inne, chociaż i z tym sobie radzono, m.in. przez trzymanie ich na innej postaci, aż do momentu, gdy błędu nie wyeliminowano całkowicie. Błędów związanych z DT było znacznie więcej, a część z nich występuje nawet do dzisiaj. Popularnym błędem, z którym z pewnością zetknął się prawdopodobnie każdy gracz, był czarny ekran podczas pokonywania niemal dowolnego piętra. Najczęściej jednak spotkać go można było podczas gdy piętro w DT było wypełnione mobami, a graczowi doskwierał niedostatecznie mocny sprzęt. Oprócz tego częstym przypadkiem były bugujące się moby, którym nie dało się zadać żadnego DMG, przez co teleportacja na wyższe piętro była niemożliwa. W dzisiejszych czasach wystarczyłoby użyć peleryny męstwa, która jest rzeczą powszechną, jednak kiedyś gracz skazany był na relog i ponowne podejście do dungeonu. Sama peleryna męstwa mogła rozwiązać jeszcze jeden częsty problem, który napotkać mógł każdego, czyli moby w ścianie, których nikt nie był w stanie sięgnąć. Brak możliwości zlurowania ani podejściem do nich, ani użyciem skilla zasięgowego. Jest to jeden z tych błędów, które spotkać możemy nawet do dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Na sam koniec pragnę zaprosić Was na fanpage Ciekawostki z Metin 2, gdzie znajdziecie więcej easter eggów i ciekawostek metinowych oraz oczywiście mój Discord Metinowe Aferki, gdzie również w dziale ciekawostek znajdziecie coś, co może Was zaskoczyć. No i jeszcze raz poproszę Was o łapkę pod filmem, komentarz również będzie bardzo fajnie, jak napiszecie, a my się widzimy niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!